właśnie znajduje, prawdopodobnie miał powstać park na Expo. Zobaczcie dookoła, chodzą jakieś drzewka, wszystko. No ale nie zdążyli jak widać. Tam z kolei, tam daleko, nie wiem czy widać, chyba widać. Tam jest Astana Arena, to tutaj ostatnio Legia obskoczyła srogi wpierdziel od FK Astana i reprezentacja Polski chyba też tutaj grała, nie? Rok temu. Czy to było 2 lata już, nie pamiętam. W każdym razie wtedy co zremisowaliśmy z Kazachstanem. Chyba też na Astana Arena. Proszę bardzo, to jest właśnie dar polskich uczestników Expo dla stolicy Kazachstanu i jej mieszkańców. W tym właśnie niedokończonym parku, w którym się znajduje. Który jest naprawdę spory. No. A tam już za tymi drzewkami będzie widać halę Expo. Zobaczcie. O, to takie duże, taka kula tam wystaje zza ciężarówki jest. Jeszcze mi zostało, nie wiem, z 500 metrów, trochę może więcej. Więc jestem już, mogę Was oficjalnie powitać na terenie Expo 2017. Zrobiłem furorę na kontroli granicznej. Dobra, właśnie nas powitała pani też. No, więc przyczepili się do mojego sprzętu, do kamery. Mam jeszcze drugiego takiego monopoda, mam jeszcze tripoda, gorilla poda, dokładnie takiego, wiecie, co można go modelować jak się chce. Się pytali, co to w ogóle jest i czemu w ogóle i tak dalej. No i panu się spodobał ten mój tripod też, że się później nim zaczął bawić, wyginać go we wszystkie strony. A teraz, no cóż, spędzę tu pewnie jakiś cały dzień w tym miasteczku. Przejdę się do polskiego pawilonu. W ogóle Polska jest w wybitnym towarzystwie Stanów Zjednoczonych, Watykanu i Wenezueli. Coś taka nasza muzyka, nie? Właśnie sobie uświadomiłem, że jestem po prostu głupi. Nie wziąłem zapasowych baterii do GoPro, tą, którą mam, miałem nie do końca naładowaną. No i teraz jestem w ciemnej dupie, bo wszedłem na Expo, zwiedziłem już 2 pawilony, zostało mi jakieś pozostałe, nie wiem, 15. No i w tym momencie, no słabo, więc albo jak mi się skończy bateria w GoPro, to będę musiał przejść na telefon, albo nie wiem co. No ale to było strasznie głupie z mojej strony. Ewentualnie wyjdę i wejdę jeszcze raz, jak mi się naprawdę szybko rozładuje. No ale zobaczymy, w każdym razie... Oj, słabo to zrobiłem, bardzo słabo to wykminiłem.
widzieliście przed chwilą, byłem w polskim pawilonie. No i w związku z tą baterią słabą stwierdziłem, znaczy i tak te wszystkie pawilony są mniej lub bardziej podobne, to jest mniej lub bardziej podobny motyw z tą energią i tak dalej, więc w tej chwili będę tylko nagrywał co fajniejsze rzeczy. Ewentualnie wrócę jeszcze wieczorem i kupię sobie bilet taki krótszy na wieczorne aktywności, on jest 2 razy tańszy, więc mi się opłacało. No a teraz jestem przy polskim pawilonie, obok jest Watykan, tak jak mówiłem, i jeszcze są organizacje międzynarodowe i tam jest coś takiego jak Jedwabny Szlak, więc tam będę chciał na pewno wejść. Dobra, więc jestem już w tym pawilonie Jedwabnego Szlaku i zapach, powiem wam, że jest niesamowity, jest po prostu masakrycznie super. Jest szama, ale na razie nie chcę, zresztą jest dość drogo, więc tak się przejdziemy tylko. Ale motyw tego jest bardzo fajny, myślę, że... Widzicie? W ogóle hasło jest ciekawe, bo się nazywa Unite, czy Unity in Diversity, więc jedność w różnorodności. Co jest ciekawe, tu mamy indyjski czaj. Pawilon indyjski. To jest motyw takiego, wiecie, bazaru. Targowiska. Ale muzyka hiszpańska oczywiście. No więc taka przygoda w pawilonie Silk Roadowym. Idziemy gdzieś dalej. Jeszcze mi zostało raz, 2, 3, 4, 7, 10 pawilonów na pustej baterii. Więc jak widzieliście, na Expo się film urwał, bo mi się skończyła bateria i wróciłem do hostelu, gdzie spytałem mojego współlokatora Żenię, którego zaraz poznacie, o to, gdzie można dobrze zjeść. Więc jesteśmy w barze mlecznym w Astanie, gdzie jedzą wszyscy lokalsi, a to jest właśnie mój przyjaciel Żenia. Привет родителям Альберта, вот, с Казахстана, с Астаны, вот пришли поесть. Покажи вот, что ты взял из еды. No, to będą takie pierogi trochę jak gruzińskie chinkali i jakieś mięso z cebulą oczywiście, jak wszędzie w tych krajach, ryż do tego i oczywiście pierwszy raz od bardzo dawna piję herbatę z mlekiem i do tego jest lepioszka oczywiście, więc zobaczymy, czy będzie dobre. Z racji tego, że w zasadzie wizyta w Astanie moja już dobiega końca, to stwierdziłem, że jeszcze wyjdę sobie na miasto na noc. Znaczy na noc, no jest późny wieczór, jest godzina 22, więc jeszcze się przejdę w stronę Pałacu Prezydenckiego i tego głównego prospektu. I powiem wam tak, porównanie Astany do Wilanowa jest bardzo trafne. To jest taki to nowoczesna Warszawa, Wilanów, Ursynów, coś takiego. Zobaczcie tutaj te bloki wszędzie dookoła, jakieś sklepy w tych blokach, no nie? W każdym razie jest naprawdę i jedna rzecz, o której pisałem u siebie na fanpage'u. Patrzcie, jakie te drogi wszędzie są szerokie. Po prostu 2 pasy na każdej drodze w mieście, każdutki. Chodniki. Astana
jest, może właśnie nie jawi się przepychem, ale jest okropnie przestronna. Przez to też odległości są duże, ale naprawdę miasto jest takie, że można nawet, wiecie, w środku miasta poczuć, że oddychasz świeżością. Mimo że pewnie nie, bo widziałem ludzi z tymi z zakrytymi twarzami, wiecie, z maskami. Tu mnie zaciekawiła jedna rzecz. Zaraz zobaczycie. Idę sobie tutaj i są takie flagi. Flagi państwa. Widzę, że jest Japonia, Jamajka, Francja, Grecja, Niemcy, Azerbejdżan, Wielka Brytania, Holandia, Gruzja, Ukraina, Chiny i Kuba. I one są przyozdobione regionalnymi takimi... Nie wiem jak to nazwać, taką wycinanką regionalną? Chyba tak. Ale ta gruzińska wygląda bardzo fajnie. I zobaczcie, wszystkie jakieś takie... Patrzcie na gruzińską. No to jest mistrzostwo świata, faktycznie. Znaczy wersja z krzyżami jest fajniejsza, ale to jest taka ciekawa innowacja. Teraz patrzcie dobrze na ścianę. Jak idę, to się ona ze mną porusza. To jest fajne. Super sprawa. W ogóle innowacyjność tego miasta jest mistrzowska. W ogóle na tym nawet Expo były takie ciekawe rzeczy. Na przykład w azerskim stoisku były... Dziękuję bardzo. W azerskim stoisku były błota, po których się, w sensie podłoga, jak na tym stawałeś, to błoto pod tobą tak jakby się, no, nie wiem, bulgotało czy coś, po prostu się ruszało. To było fajne, było całkiem spoko. W ogóle było bardzo dużo ciekawych rzeczy, na przykład bardzo mi się podobał pawilon Słowacji, czego wam nie powiedziałem. Nie był jakoś znaczy właśnie był nadzwyczajny, bo nie było tam pokazane, że o super, mamy tutaj elektrownie wiatrowe, tutaj mamy wodne, a tu w ogóle paneli słonecznych mamy tyle co Niemcy i w ogóle super. Nie, właśnie Słowacja była tak, wchodziłeś, byli naukowcy, wszyscy Słowaccy pewnie słynni, po prawej stronie. No i gdzieś tam dalej był taki wielki ekran, znaczy kilka ekranów, na których wyświetlały się takie jakieś, no, nie wiem, najważniejsze miejsca w Słowacji, najpiękniejsze. I ludzie sobie tam stawali, wiecie, robili zdjęcie, bo na zdjęciu całym wyglądało jakbyś był na tle tego. To tak faktycznie było to, po pierwsze w dobrej jakości były zdjęcia na tak dużym formacie, co się nie zawsze dzisiaj zdarzało. A po drugie właśnie, no było to ciekawe, tak, że jesteś sobie w Kazachstanie, możesz sobie przywieźć zdjęcie, haha, byłem na Słowacji. Jeszcze jedna sprawa, która się tyczy głównie ruchu drogowego w tym mieście. A mianowicie myślałem, że Kazachstan z racji swojej postsowieckiej przeszłości powinienem porównywać do Gruzji. Jednak jak się okazuje, że było to nietrafne stwierdzenie, bo Kazachstanowi bliżej jest do Polski, jeśli chodzi o ruch drogowy chociażby. Znaczy mówię to tylko po Astanie, bo do tej pory tylko tu byłem. W każdym razie Astana, jeśli chodzi o ruch drogowy, jest bardziej jak Warszawa niż jak Tbilisi. To znaczy, jest cywilizowana. Nawet więcej czasami niż Polska, bo tutaj jeśli kierowca widzi tylko, że zbliżasz się do pasów, od razu staje. Nie ma w ogóle, nie spotkałem się z innym zachowaniem. Ja wiecie, jestem przyzwyczajony do tego, że mogę sobie poczekać na przejściu spokojnie, nie ma problemu. Ale nie, tutaj nie ma czegoś takiego. Podchodzę do pasów, gość się zatrzymuje. Wow! No nie, no naprawdę, wiecie, to jest kraj nomadyczny. Kraj, w którym po prostu no ludzie powinni być troszkę tacy dzicy, zakręceni tutaj gdzieś tam na koniu spontanicznie, na wielbłądzie. A jednak nie, jednak jak ujeżdżają mechaniczne wielbłądy, no to są faktycznie przepisowi. Co więcej, jeśli chodzi o przepisy, no to nie można przechodzić na czerwonym świetle pod żadnym pozorem. Wtedy jest sztraf, czyli mandat, jeśli się przejdzie. Więc też tak jak w Polsce, co jest głupie, bo myślałem, że tylko Polska jest tak dziwnym krajem pod tym względem. No ale jednak jeszcze tutaj to się to też ma miejsce. W każdym razie naprawdę jestem mile zaskoczony. Spodziewałem się tutaj właśnie takiego
nomadycznego popędu, spontaniczności i jedyne co to ten modernizm, ale raczej tak dla popisania się, dla pokazania, patrzcie, mamy hajs, zbudujemy sobie takie super miasto na stepie. Nie. To się trzyma bardzo mocno kupy ten kraj, póki co. Zobaczymy jak będzie jutro. Jutro mnie czeka bardzo długa przeprawa do Aumat. Może mi się uda 24 dotrzeć, może nie, no zobaczymy. W każdym razie póki co Kazachstan dostaje ode mnie 5, nawet z plusem. Nie pokażę wam tego co wam chciałem pokazać, bo mój kazachski internet to jest jakiś kompletny żart. Kupiłem go 4 giga po to, żeby robić live'y, żeby to miało jakieś ręce i nogi, ale nie, po prostu jest tak gównianie wolny, że to jest dramat, proszę państwa, to jest dramat, naprawdę, to nie jest tak, jesteśmy co prawda na środku stepu, ale jesteśmy w dużym cywilizowanym mieście, więc hello, problemy pierwszego świata, dzień dobry, prosto z Astany, ze stolicy Kazachstanu, meldował dla was Albert Wierzbicki. To co chciałem zrobić, zrobimy jutro. Pewnie mnie już nie widać, ale to nie ja jestem głównym bohaterem tego. Mianowicie w końcu mi się załadowała aplikacja Country's Bean. Polecam serdecznie. O, Marcin się odezwał, spoko. W każdym razie, jak widzicie, tu jest 19 państw zaznaczonych na zielono bądź to na pomarańczowo. I tu jest to wielkie państwo, które za chwilę będzie zielone, tadam! Kazachstan dołączył jako 20 kraj do odwiedzonych przeze mnie państw. Witamy bardzo serdecznie, więc trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia jutro z rana, jak będę się szykował na łapanie stopa, albo już łapał stopa. Nie wiem, wszystko się może wydarzyć, więc stay tuned. Do zobaczenia. Na razie, cześć. Więc jedziemy już tak dobre